Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Memento Mori 2. Podejdźmy po raz kolejny do Edwardsa. Sprawdźmy, jakie udało nam się zebrać dowody. Edwards, do you have a minute? Sure. Sfotografowane wskazówki. I'd like to see those photos again. Okay. Now I have to place the relevant pieces of evidence in a chronological sequence. That way I may be able to find out what happened here. No dobra, co my tutaj mamy? Wiemy, że do tego miejsca jest ułożone to wszystko dobrze. Mam tutaj wszystkie fotografie, które udało mi się wykonać. Ale wiecie co? Teraz zauważyłem, że to zdjęcie jest z plamami krwi. My na fotelu też widzieliśmy plamy krwi i na schowku też widzieliśmy ślady krwi. Na tych dwóch zdjęciach tych śladów krwi nie widać. Nie były zrobione pod ultrafioletem, okej. Czyli podejdźmy jeszcze raz do samochodu i spróbujmy wykonać te dwa zdjęcia pod ultrafioletem. Put a tag on. Może to jest kluczowe. There's blood soaked into the seat. Take a picture of this, will you? Okej. More blood. And lots of it. We should document this. Dobra, chodźmy do Edwardsa. Spróbujmy ułożyć jakiś plan działania. Edwards, do you have a minute? Sure. I'd like to see those photos again. Okay. Now I have to place the... Odłóżmy wszystko, co możemy. Do trzeciej pozycji, bo wiemy, że ona jest ustawiona dobrze. Burke zauważył jego obecność dopiero, gdy usłyszał otwierające się drzwi. Informator zajął miejsce za nim, próbując użyć wstecznego lusterka, aby mu się przyjrzeć. Plamy krwi na kierownicy auta Burka. Okej, czyli Burke mógł zostać zraniony. Fotel ze śladami krwi. Ślady krwi na desce rozdzielczej. Mogło tak być. Bądź odwrotnie. Otwarte opakowanie plastikowych torebek. Let's see. The contact entered from the back, hit Burke. Burke fell into the driver's seat and tried to get up. I think I've almost got it. Okej. Yes. This is how it most likely happened. Udało nam się to wykonać. Na podstawie dowodów znalezionych w pobliżu oraz w środku auta kapitana Burka udało mi się odtworzyć sekwencję wydarzeń, w trakcie których został zaatakowany i uprowadzony. Dowody te są częścią dokumentacji fotograficznej. Kapitan Burke czekał na informatora. Ten nieoczekiwanie podszedł do auta od tyłu. Dowód: ślady butów prowadzący do auta i usiadł na kanapie za fotelem kapitana. Ślady na podłodze auta. Burke musiał przeczuwać, że znalazł się w niebezpiecznej sytuacji i próbował ją poprawić, przestawiając wsteczne lusterko. Prawdopodobnie właśnie wtedy informator zaatakował, rozbił głowę kapitana o kierownicę, krwawe ślady na środku kierownicy, a następnie przewrócił na sąsiedni fotel, krwawe ślady na fotelu. Burke próbował, prawdopodobnie nieskutecznie, się podnieść, krwawe ślady na desce rozdzielczej. Informator skuł kapitana jego własnymi kajdankami, włożył mu na głowę plastikową torbę, brakująca torba, i uprowadził przez ogrodzenie obok zamkniętej bramki w zaułku fragment plastikowej torby. It's pretty clear from those clues the contact attacked Burke from the back seat and disarmed him. Then he put a plastic bag over his head and dragged him away from the car. And thanks to that piece of bag, we know where to... We have to report that. 523, we have an 1199. Detective Duran, who's present with us, found evidence indicating that Captain Burke was kidnapped. 523, Detective Duran. Who's that? 523, an expert from the office for Art theft investigation. art theft investigation. The FBI requested her for cooperation on the Mission Street case. 523, 1023. 523, almost all units are tied up at the robbery on Union Square. Your backup will be slightly delayed.
time being. Detective Durand is permitted to keep surveying the area, but do not, I repeat, do not, in any case, step into buildings until backup comes. 523, 10-4. So you heard it. You have to be careful. I'll give you our radio and take the camera as well. No, nie ma to jak wsparcie policjantów. Dam pani aparat i krótkofalówkę i radź sobie pani sama. Bądź pani narażona na niebezpieczeństwo. Okej, za chwilę się udamy do zaułka, ale jeszcze wpadłem na pewien pomysł. Starszy człowiek. Listen, I'd like to ask you something. Sure, you're here with those cops, aren't you? I'm glad to help. Wytrenowany gołąb. Have you trained that pigeon for a long time? No, he's smart, very smart. If I had anything to feed him with, I would. Gdybym miał coś pod ręką, to bym go nakarmił. My mamy w ekwipunku pączka. Spróbujmy go przekazać staruszkowi. That pigeon might have shown up just because of this donut. He likes bread better. I don't know if he comes for candy. Let's see. Come inside and watch. See? See, I told you. Trained pigeon. That animal is supposed to be intelligent? I almost got hit by the flower pot he dropped. That's his sense of humor. Good, isn't it? Ja myślę, że każdy gołąb by poleciał do czegoś do jedzenia. A dobrze, że nie narobił nam na głowę. Odłamki. I can't imagine anyone wanting their flower pot back in this state. I'll take one of the shards. Okej, mamy odłamek. Sharp shard from the broken flower pot. Może mi się to przydać, żeby coś przeciąć. Okej, chodźmy w takim razie do zaułka. Niestety na wsparcie policji nie ma co liczyć. Jakieś ubezpieczenie mnie albo cokolwiek. Czy teraz będę mógł przejść na drugą stronę? Zaułek za ogrodzeniem. Kira, is that... Burke? No. Just some homeless guy. Shot. Seriously, I'd say. I think he's delirious. He really doesn't look good. I'll call an ambulance. No. Floyd stays here. No doctors, no needles. Well, at least we know his name. I'll call them anyways, but I don't need to tell him that. Hopefully they're on their way. And by the way, how did you get here anyway? Past those two cops. They weren't exactly happy, but you can't say no to an FBI badge. But where have you been? Looking for clues in Burke's car? Sure. Well, when... Shining, all those colors are shining. This doesn't look good. He's lost too much blood. He mustn't go into shock. If you want to fight him while treating him, help yourself. I won't stop you. Okej, Keira dotarła na miejsce. Bezdomny mężczyzna, możemy mu się przyjrzeć. O ja. The wound is too serious for me to try to stop the bleeding with only my fingers. The wound looks nasty, but I'd say that it's a relatively clean penetration, so at least I don't have to worry about the bullet. Musielibyśmy zrobić opatrunek uciskowy. The homeless man sleeps on the remains of a filthy bolted iron frame that used to be a bed. No great comfort, but still better than lying on the cold ground. I'll take the bottle from him. Considering the quality of its content, he should probably thank me. Okej, wzięliśmy prawdopodobnie butelkę alkoholu. Cheap 80% vodka. Not something I'd ever like to try. 80% wódka. To już prawie jak spirytus. A picture of a young girl. According to what's written and how he's placed it here, I'd guess it could be his daughter. Spróbujmy z nim porozmawiać. Sir, are you with me? Leave me alone. Nawiąż kontakt. I only need to ask a couple of questions. Old Floyd is good. All those colors, only that heat, although rather cold. You're hallucinating. You need help. Those colors. Pity that Floyd is so tired. He's so sleepy.
Pytanie o zdjęcie. That photo, who is it? All I can see is colors, colors everywhere. All the colors of the world for Floyd. Concentrate. This picture, look. Leave me alone, let Floyd sleep. Koniec rozmowy. I have to leave you here for a while. You have to stay awake. Do you understand? Wygląda troszeczkę jak ten bezdomny, który został potrącony u mnie przed domem. Niestety, mimo tego, że udzielałem mu pomocy, mężczyzna zmarł. Co mógłbym stąd jeszcze zabrać? Główna ulica, w śmietniku nic nie ma. Mogę porozmawiać z Keirą i chyba w sumie tylko tyle. Kira, listen. Keira. You've really changed. It's more than the hair. A lot more. You have too. Everyone meets something sometime that really gets them. That makes them change. Wait, are you talking about Cape Town? About Max? You already know? What? No what? Nothing. There will be time. Samochód Burka. I found blood in Burke's car. That contact he was supposed to meet probably wanted to kill him, although a couple of things don't make any sense to me. I remember Burke when he was coming here from that press conference, saying that he has to be alone. His contact insisted on it. Sure, it was a trap, and Burke made it even easier for him. He wanted to be on the front page himself, so he agreed to it. One would expect more common sense from a police captain. Pomoc postrzelonemu człowiekowi. We have to treat him. He's fighting for his life. And Burke's not? That homeless guy is going to die. I'm sure of it. When did you start being so cold-hearted? About the time you started playing Mother Teresa. Koniec rozmowy. If you don't want anything else, we have to move. There's not exactly a lot of time. Nie będziemy ruszać dalej, dopóki ten mężczyzna nie otrzyma pomocy. Cofnijmy się zatem do głównej ulicy. Pogadamy z Edwardsem. Powiemy mu, że spotkaliśmy Keirę, ale potrzebujemy opatrunków. Edwards, do you have a minute? Sure. Postrzelony człowiek. I found a man shot in the alley. Really? Can you treat him? I think I can, but I'll need some equipment. I think there's gotta be a first aid kit somewhere in the car. Okej. No tak, radiowóz bez apteczki. To by było ciekawe. Kiedyś też najechałem na wypadek na dachowanie samochodu i znajdowała się tam też służba celna. Niestety oczywiście nie udzielali pomocy, mimo tego, że mieli apteczkę. A jak się zapytałem, czy poszkodowani potrzebują tej pomocy, to stwierdzili jednoznacznie, że nie. A gościu, zakrwawiona ręka, rozdarta rana, szkoda mówić. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze. Dobra, nie widzę tutaj żadnej apteczki w bagażniku, więc być może jest w środku. Okno radiowozu. No tak, to wozi apteczkę w bagażniku. Co my tutaj mamy? O, nawet sporo opatrunków. Bandaże jakieś do dezynfekcji prawdopodobnie. Są nożyczki. Exactly what I need now. Nic więcej stąd wziąć nie mogę. I know the basics, of course, but it's good to be sure. Opatrywanie krwotoku tętniczego. W pierwszej kolejności należy powstrzymać krwawienie. Można to osiągnąć zakładając na kończynę opaskę uciskową ponad ranę. W roli opaski można wykorzystać pas wytrzymałego materiału. W celu zwiększenia ucisku należy wsunąć w węzeł opaski pręt lub patyk. Obracając nim można doprowadzić do całkowitego odcięcia dopływu krwi do kończyny. Po zatrzymaniu krwawienia należy oczyścić ranę używając środka antyseptycznego lub mocnego alkoholu. Na koniec należy zabandażować oczyszczoną ranę sterylnym bandażem, aby nie dopuścić do jej ponownego zanieczyszczenia. Ogólnie stosuje się stazę. Staza jest to właśnie taka opaska uciskowa. Z tym, że na opasce powinno zawsze się napisać godzinę, kiedy się ją założyło. Z tego względu, że lekarz, który przybędzie na miejsce, musi wiedzieć, ile czasu minęło od założenia opaski. Listen, I'd like to ask you something. Sure, you're here with those cops, aren't you? I'm glad to help. Im dłużej to trwa, tym mniejsze szanse na to, że uda się uratować nogę. Materiał. You work here in the cleaning shop? I need a piece of thick, clean cloth for treating an injury. But these belong to the customers.
Maybe I've got some at home. I'll bring some for a couple of bucks. Okay, bring me something and then we're even. But you watch my store, all right? Oi! You can't go in there now! Hey, come back! We're investigating that shooting! It's for your own safety! Damn, Caesar, how many times have I told you not to do this to me? Do you want to kill me? There's always something. My potrzebujemy kawałek materiału. Dobra, wiecie co? Podejdę do Sogi i z nim pogadam. Officer? Yes, Madame Durand? Przepuszczenie człowieka z pralni. I really need that shop assistant to bring me a piece of clean cloth to treat this man that's been shot. But he can't go in there. If something happens to him, who's gonna get in trouble? You? Sweet Jesus, there's a man dying, and I have to do something about it. Where can I get a piece of clean cloth? Can you give me your shirt? But I really... Let him in there, damn it. I'm telling you that nothing will happen to him. All right then, but he has to be careful. All of a sudden it's possible. No, mam nadzieję, że teraz otrzymamy kawałek czystego materiału. Listen, I'd like to ask you something. Sure, you're here with those cops, aren't you? I'm glad to help. Starszy człowiek nie powinien mieć problemów, żeby dostać się na tyły. Would you bring me that piece of cloth? I'll pay for it. Coming. Here, $10. What is it? T-shirt, your size, $8. Good, here you go. Thanks, Missy has a nose for good stuff. You would sell it even cheaper, wouldn't you? Okej, nie wnikajmy w to. Ale też przydałyby się nam nożyczki. Ale dobra. Miejmy nadzieję, że Lara ma na tyle siły, żeby rozedrzeć ten materiał. Dobra, podejdźmy do bezdomnego i spróbujmy zrobić prowizoryczną stazę. It won't work. If I cut a little with this sharp shard, it will be easier to pluck a strip of cloth away. Okej. That's it, but we're not finished yet. The wound needs a bit more care. No musimy to w jakiś sposób zacisnąć. Była mowa o jakimś patyku i tak dalej, i tak dalej. My mamy w ekwipunku tylko długopis. Powinien się nadać. Fortunately, the pen didn't break and the wound stopped bleeding. Teraz byśmy musieli oczyścić ranę. Cleaning the wound is an important step. If he survives the blood loss, it would be a pity to let him die of sepsis. Good thing he has such strong alcohol here. Okej. I na samym końcu bandażujemy nogę. Now only to dress the wound. I can't do anything else. Hopefully it will ease his pain. Maybe he'll recover a little. Sir, are you with me? Leave me alone. Nawiąż kontakt. I stopped the bleeding. How are you? Can you see me? What have you done with those colors? They were like a rainbow. Good, you've stopped hallucinating. Try to focus on me. You're seriously injured. You have to try to stay awake, understood? Why the hell don't you leave me? What's the matter if I croak or not? Let me sleep. Pytanie o zdjęcie. I found a picture here. Who's that girl? Caitlin. My little Katie. Is that your daughter? Stay awake! Is that your daughter? Where is she? What happened to her? Far away with my wife. I wish to see her once more. So keep trying, damn it. You have to stay awake, okay? Or you're not going to see her anymore. All right. For Katie. Think of her and try to hold on. The ambulance should be here any minute. I wanted only to take a look. How would I know that the bastard would start shooting? He shoots and shouts and them run and he would go crazy and shoot. You've seen this? Where was it? Around the corner. I hid behind a fence and heard that. But I got one through the fence. I heard some noise. Damn it, it hurts. Where's the damn ambulance? Edwards, did the ambulance arrive yet? Laura, Damn, why is it taking so long? Laura, they will pick him up. We're in a hurry. Haven't you heard what he said? It happened behind the fence around the corner. We have to look there. But he's not in good shape. You saved a life that should have ended. Fine.
But another one is in danger. We have to go. Now. So we're going to leave him here just like that? You can't do any more for him. He'll be all right. I promise. Come on. Keira jest bezwzględna. But there's no one here. Something happened here. We have to find out quickly what it was. Now it's my turn to show some effort. Why? You've saved a life already. Now it's my turn to search for clues. And you take photos. Light with the UV lamp and write everything down. Okej, rozumiem, że teraz będziemy sterowali Keirą. No tak. Dobra, co my tutaj mamy? Jest asfalt. There's a layer of old cracked asphalt on the ground. There's some blurry, bloody shoe prints. Pity there isn't any visible pattern. Take a picture of this for me. Okej, to może mi się przydać. W kuble na śmieci nic nie ma. Tutaj mamy śmietnik. No i jest torebka. There is a plastic bag lying on the ground and strips of thick tape on it. No i są też ślady krwi. There are definitely blood marks all over the bag. Quite a lot of them. Take a picture of this for me. On the ground there are tossed handcuffs. Probably the ones used on Burke. They're unlocked. Okej, czyli gdzieś powinien być też tu kluczyk. I can see no blood here. Take a picture of this for me. Będziemy wszystko fotografować, wszystko przeglądać, wszystko podświetlać, żeby mieć jak najwięcej dowodów. Ale dobra, oprócz tej torby i tych kajdanek chyba nic więcej już tutaj nie ma. Tylne wejście do restauracji. Ale muszą być tu jeszcze jakieś ślady. Nie wierzę, że nic więcej nie znajdziemy. There's a man's shoe, new looking, on the ground. Tied up. Is there any connection? Did it belong to Burke or his contact? The shoe sole has a soft pattern, and it's clean, except for a small amount of blood. Take a picture of this for me. Okej, czyli coś jeszcze tutaj znaleźliśmy. No dobra, przejdźmy zatem na tyły. Ale niczego tutaj nie ma. Na nic nie mogę kliknąć. Żadnych śladów nie widzę. Te drzwi są zamknięte. Do tych drzwi też wejść się nie da. Tu na ziemi nie widzę żadnych elementów, które mogłyby mieć jakieś kluczowe znaczenie. Mogę z powrotem wrócić na dziedziniec. No dobra. Pogadajmy z Laurą. Laura? Yes? Szanse Burka. Do you think that Burke's still alive? If I start to doubt that, I'll slow down. Every second could be crucial. Why are you asking? Do you think he's dead? If you want to slow down, better not ask me. Rozmowa o wskazówkach. We should go through what we've learned here. Sure. We have to find Burke as soon as possible. So far we know. Wow, co my tutaj mamy? Na jakiej zasadzie to działa? Użyj myszy, aby umieścić 3 wskazówki, które według ciebie są ze sobą powiązane w 3 slotach.
Po prawidłowym dobraniu wskazówek ujawniony zostanie związany z nimi wniosek. Możesz przenosić niewykorzystane wskazówki na ich pierwotne miejsce lub po prostu wcisnąć prawy przycisk myszy w trakcie ich przenoszenia. O kurde. Co my tutaj mamy? Zgłoszenie strzelaniny. Konferencja prasowa na temat Mission Street. Ślady butów podejrzanych. Akta sprawy Mission Street. Otwarte kajdanki. Torba. Krwawe ślady butów. Krzyki. Buty ze śladami krwi. Postrzelony bezdomny. Wiecie co? Wydaje mi się, że tak czy inaczej nie udało mi się zebrać jeszcze wszystkich dowodów. To wygląda tak, jakbyśmy w tym zaułku coś mogli jeszcze znaleźć. Brak tu żadnych elementów oznaczonych. No dobra. Jeszcze się troszeczkę rozejrzę po okolicy. Do zaułka. Zniszczone płyty chodnikowe. Someone shot several times from a gun here. According to the cartridges, it's a 9mm. It looks like they spent a whole magazine. Jest też kluczyk. This is definitely a key from handcuffs. I can see no blood here. I can see no blood here. Okej. Take a picture of this for me. Mimo wszystko zrobimy zdjęcia. Take a picture of this for me. I don't think we will find any more evidence here now. Yes, I think you're right. Okej. Czyli mamy wszystkie dowody. Laura, Yes? I'd like to discuss with you what we actually know. Sure, let's look at it. No dobra, co my tutaj mamy? Otwarte kajdanki, torba, klucz do kajdanek. O, coś udało nam się odkryć. Uwolnienie Burka. Łuski od nabojów, krwawe ślady butów, krzyki, postrzelony bezdomny. Ślady łusek, postrzelony bezdomny. Tutaj było też gdzieś zgłoszenie strzelaniny. Okej. Co mamy dalej? Krwawe ślady butów. Buty ze śladami krwi. These things, do they say anything to you? Honestly, not so much. Let's try something else. Okej. Czyli to jest jednak błędne, tak? Ślad buta podejrzanego. Konferencja prasowa. Krwawe ślady butów. Buty ze śladami krwi. Come on, let's make sure we haven't overlooked anything. So those bloody shoe prints leading to the garbage container belonged to Burke as well as the shoe. The informer's shoes had very distinct soles. I agree. Maybe we should check the area around the garbage container a bit more thoroughly. Bliżej temu kontenerowi, tak? Someone shot at least 7 times in this direction. Either they were a lousy shooter, or their target was moving. I can see no blood here. Take a picture of this for me. 22 dowody udało nam się zebrać. Całkiem sporo. It's possible here to climb down the emergency staircase. Or up. I can see a tiny blood spot in UV light. Take a picture of this for me. I guess we found all the evidence there is. Definitely. All we have to do now is look at what we have and think. Think hard. Okej, czyli ktoś wbiegał na górę. No dobra. Laura, Yes? I'd like to discuss... Sure. Okej. Te dowody mamy dobrze tutaj przeanalizowane. Co mamy dalej? Dowody na strzały. Ślady krwi na schodach przeciwpożarowych.
burka. Krzyki. Strzały w podwórzu. Uwolnienie burka. Well, we're not getting anything out of this. Okej. Niczego z tego nie wywnioskujemy. No dobra. Zastanówmy się. Zastanówmy się w takim razie, co byśmy mogli tutaj zrobić. Strzały na podwórzu. Burka. Ślady krwi. Dowody na strzały. Burka? Okej. Strzały do burka. Burka. Ślady krwi na schodach. It's obvious now that there were several rounds fired at Burke. What happened next, however, these clues don't tell. Czyli to jest błędne rozumowanie. Krzyk. Burka. Ślady krwi na schodach. Strzały do burka. Uwolnienie burka. Krzyk. Strzały. Okej. Schizofreniczne zachowanie informatora. Strzały do burka. Burka. Ślady krwi na schodach przeciwpożarowych. Pytanie, czy są to ślady krwi burka, czy informatora? Uwolnienie burka. Akta sprawy na Mission Street. Konferencja prasowa na temat Mission Street. Uwolnienie burka, strzały do burka, burka, może tak. If the contact shot at Burke while he was fleeing, could Burke have stumbled and lost his shoe? Did he manage to get away? What happened next? It's hard to tell from these clues. Czyli tu też nie ma żadnych wniosków. Ślady krwi na schodach przeciwpożarowych. Strzały do burka. Może tak. Okej. Los burka. Uwolnienie burka. Burka. Ślady krwi na schodach przeciwpożarowych. Strzały do burka. Well, we're not getting anything out of this. Niczego z tego nie wywnioskujemy. Strzały do burka. Ślady krwi. Los burka. If the contact killed Burke here at the emergency stairs, he would have had to drag the body someplace else. That seems unlikely, though, as there's too little blood present. Ciągle źle. Burka. Los burka. Uwolnienie burka. Ślady krwi na schodach przeciwpożarowych. Okej. Pozostały nam 3 dowody. Of course, this is how it happened. Zamknij panel. Come on, let's make sure we haven't overlooked anything. No, tego to ja już wam nie przeczytam. Czcionka jest nieczytelna. A mój wzrok nie jest na tyle dobry, żeby kurde jąkać się i to czytać.
So Burke probably fell on that container and then on the ground. We should look under it too. One never knows. Whose cell phone might that be? Won't be that hard to guess. But still, we should have a look what's in there. Last calls coming from police headquarters and one unknown number. And there's a calendar here. There's a record about today's press conference. So that's clear. Yes, it belongs to Burke. What about that unknown number? He talked to that contact today. Do you really think that he's going to pick up a call from Burke's phone now? We can always try, right? Okay, I'm calling. See, I told you. Wait. Quiet. Can you hear it? It's coming from that house. He hung up. We have to hurry. We have a house here where Burke's potential kidnapper could be hiding. It's a restaurant, Red Dragon. Watch the front door and hurry with the backup. Copy that, but don't go inside, understood? It's too dangerous. No, tell him there's no time. We're going in. I'm going inside. W mrocznym wnętrzu restauracji Czerwony Smok musisz oświetlać sobie drogę lampą UV. W trybie zwykłej latarki ma ona większy zasięg, a w trybie UV uwidacznia ślady krwi. Aby szybko przełączyć się między tymi trybami, kliknij lampę UV widoczną na pasku ekwipunku prawym przyciskiem myszy. Okej. Moi drodzy, ale ja myślę, że po tym miejscu rozejrzymy się w kolejnym odcinku. Może być tutaj naprawdę ciekawie. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!